Siemka, ja jestem Adacho i jestem dzisiaj bardzo zdezorientowany. W zasadzie nawet nie dzisiaj, tylko jakoś od 20 minut, kiedy nagrywałem poprzedni odcinek i w trakcie nagrywania zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała, że ma dla mnie coś bardzo ważnego i że zaraz będzie u mnie w domu i mi to da. Ja tak myślę sobie, okej, mam nadzieję, że to nie jest nic złego, zwłaszcza, że moja mama rzadko mówi, że coś ważnego jest, jak mówię, że na przykład nie mogę. Rzadko mówię, że nie mogę, ale wiecie o co chodzi. Jak moja mama mówi, że coś jest ważne, to znaczy, że to jest ważne. Trochę się przestraszyłem, zwłaszcza, że mój tata dosłownie kilka dni temu miał zabieg w szpitalu. Wszystko jest okej, tata jest w domu. Myślę, że też doceniłby jakieś miłe komentarze, bo pewnie też będą to czytać moi rodzice, ale do brzegu. Trochę mi ulżyło z jednej strony, jak zobaczyłem, że jest to owoc, więc moja mama dosłownie jednoosobowo podtrzymuje serię Owocowy Opening przy życiu, ale z drugiej strony, jak oprócz tego owoca przyniosła mi jeszcze 2 czekolady do picia i powiedziała, żebym to jadł z tym, pomyślałem sobie, że możemy mieć drugą część jakiegoś incydentu durianowego. Moja mama zapewnia mnie, że to nie będzie owoc śmierdzący, więc zgodnie z jej instrukcjami przygotowałem sobie, nie chcę wam tego tak pokazywać, o widzicie, przygotowałem sobie czekoladę do picia. Jest to pierwszy film w życiu na moim kanale, który nagrywam pijąc czekoladę do picia. Jest dość smaczna, muszę wam przyznać, więc wasze zdrowie. Jak widzicie, oprócz różowego talerzyka Vintage Rose jest dzisiaj też daleki kuzyn, różowy kubeczek do picia. Szczerze? Mam ochotę wypić tę czekoladę, zanim w ogóle otworzę ten owoc. Dlaczego mówię ten owoc, a nie po imieniu? Bo nie wiem, co jest w środku. Mógłbym tutaj rzucić tekstem, to pierwszy raz w historii owocowego openingu, jak otwieram owoc i nawet nie wiem, co jest w środku. Chyba nie, bo nawet z durianem chyba tak było, że ja się domyśliłem, że to jest durian, bo po prostu to wiedziałem, że śmierdzi. Ale w tym przypadku nie mam absolutnie pojęcia, co jest w środku. W ogóle nie mam pojęcia. Być może nawet nazwę ten odcinek Tajemniczy owoc. Mimo wszystko, to już jest naprawdę moja szczera prośba. Jeśli jesteście fanami owocowego openingu, po raz kolejny proszę was o to, żebyście napisali jakieś podziękowania dla mojej mamy. Ona naprawdę jednoosobowo podtrzymuje tę serię przy życiu. Ostatni odcinek z Ręką Buddy, przedostatni z Durianem, to wszystko jest jej zasługa i już nawet 2 mieszkania temu ona zapewniała mi owoce, a tak się składa, że ostatnio byłem w internecie. Czasem mi się zdarza, że moja stopa tam postanie i szukałem jakichś ciekawych owoców, a tu się okazuje, że parę dni później sam ciekawy owoc do mnie przychodzi. Ciekawy? To jeszcze nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Dlaczego mam go jeść z czekoladą? Czy inaczej nie będę czuł jego smaku, a może będzie tak gorzki albo tak okropny, że będę musiał go popić czymś słodkim? Nie wiem. O! Spoiler na kartonie! No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Owoc kakaowca. Tu jest normalnie opisane, jak go trzeba jeść i on pięknie wygląda. Nasze owoce kakaowca zawsze wymagają dojrzewania. Pozostaw je w ciepłym miejscu i gdy tylko skórka zacznie robić się miękka, owoc nadaje się do jedzenia. Należy naciąć skórkę wzdłuż lub wszerz, zagłębiając... No dobra, cicho bądź. Ty, jeśli będą tam 2, jednego jem teraz, ewentualnie drugiego za 5 dni, albo jak już będzie gotowy do jedzenia. Ty, jaki on jest duży, ja myślałem, że... Co? O nie, on się chyba... What? On się chyba... A może już? A może jeszcze nie? Jaki on jest wielki! Zobaczcie, jaki on jest wielki! Ja myślałem, że to będą takie jakieś malutkie owocki, że będzie ich kilka. Fresh Chiquita jakaś tutaj jest. Wygląda trochę jak orzech. No nie? Jak taki jakiś, albo jakaś taka rodzyna pomarszczona. Albo jak jakiś daktyl trochę, albo migdał. Naprawdę jest wielki. Zobaczcie, jaki on jest duży. Ja go trzymam w 2 dłoniach. Czyli podejrzewam, że w środku już nie ma niczego innego, okej. Ty, no gdyby tam nie było tego napisu i bym zobaczył takiego bydlaka, to miałbym zagwozdkę, co to jest. A tutaj już zaspoilerowali. Minus 5% na następne zamówienie. Thank you for your generosity. Lepiej nie zjadaj nasion prosto z owocu, ale możesz przyrządzić z nich własną czekoladę. Tutaj jest napisane, że on może leżeć 5 dni i że jak skórka zacznie robić się miękka, to owoc nadaje się do jedzenia. Wydaje mi się, że w tym przypadku ten owoc absolutnie jeszcze nie nadaje się do jedzenia, bo nie dość, że nie jest miękki, to jest zimny.
ale znacie mnie, więc wiecie, że to jest dobry moment, żeby spróbować przynajmniej kawałka. Tak się składa, że ten film prawdopodobnie zobaczycie dopiero za kilka dni, więc być może to będzie pierwszy w historii owocowy opening, który będzie nagrywany podczas kilku dni. Zrobię po prostu taki mały przeskok w czasie i nagram drugą część tego odcinka, jak ten owoc już faktycznie będzie jadalny, albo w zasadzie zjadliwy. Ale póki co, ja chyba sobie po prostu przetnę go i zobaczę, jak on wygląda w środku. Czyli co? Dobra, nie potrzebuję żadnej ulotki, kurde bele. Kiedyś to waliłem od razu tasakiem w kokosa i... W ogóle nie pachnie. Jeśli chodzi o dynks, to dynks wygląda tak, jakby został on ścięty z drzewa, czyli prawdopodobnie ten owoc sobie wisi, prawda? Jest dość ciężki, no jest dość ciężki, trudno tak utrzymać w palcach go. Do tego małego, o kurde, żyjesz? Przepraszam, to nie było specjalnie, ale okej. Odetnę kawałek i zobaczymy, co jest w środku. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że jak odetnę kawałek, to reszta się popsuje. Chyba nie, co? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że też nie kosztował dużo, bo moja mama to lubi mi potem nie mówić, ile za to zapłaciłam, ale... Wydaje mi się, że to już jest kawałek tego miąższu. Jak widzicie, to wygląda trochę jak Tajwan, jak ten kwiatek tajwański, nie? Wiecie, o co mi chodzi? Pokażę wam to, o co mi chodzi. Zobaczcie, ile tutaj jest warstw. Warstwa zewnętrzna, czyli ta najciemniejsza skórka przykrywa nieco bardziej żółtą, chociaż to w kamerze może tak widać, żółty miąższ przechodzący w brąz i na samym środku widzimy ten rdzeń, to jądro, za przeproszeniem. Więc myślę, że... jakbym zrobił jeszcze tutaj, jakbym jeszcze odkroił plasterek, coś by się stało? Bo tam w środku miały być jakieś nasiona, a nie było żadnych nasion. Nie, no zobaczcie, w środku reszta wygląda tak samo, więc myślę, że tutaj normalnie możemy się zająć tym miąższem. A więc kładę to, co tutaj ociąłem, na mój talerzyk i wycinam ten miąższyk. Całkiem trudno idzie. Może to kwestia tego, że owoc jest jeszcze nie do końca gotowy do jedzenia, ale ja jestem gotowy do jedzenia. Tak jak z transferem Cristiano Ronaldo do Pogoni Szczecin. Pogoń Szczecin chce, a Cristiano Ronaldo nie chce. Tak samo tutaj. 50/50. Ja żartuję, ale w sumie warto zapytać, nie? Najgorsze, co może powiedzieć, to nie. Jak widzicie, wyciąłem ten miąższ z tego kawałka, który wyciąłem. W ogóle dużo rzeczy wyciąłem, jak widzicie. I powstał nawet taki pierścień. To jest normalnie pierścień, który można sobie założyć. Jeśli chcecie się oświadczyć waszej dziewczynie, to jeśli nie zrobicie tego za pomocą owocu kakaowca, nie wróżę świetlanej przyszłości dla waszego związku. Wasze zdrowie. Czy ja mam to popić kakaem? Teraz mi się przypomniało, że ono tutaj stoi. Kakao jest bardzo dobre, ale sam owoc? Potrzebuję wyciąć jeszcze troszeczkę więcej. Wiecie co? Musimy iść dalej. Musimy iść głębiej. We need to go deeper. Jak oni to mówili? Oni to mówili, żebym... Co zrobił? Żebym się wkuł? Należy naciąć... Jak naciąć skórkę, typie? No przecież ja sobie odkryłem i co? Należy naciąć skórkę wzdłuż lub wszerz, zagłębiając nóż na około 1,5 cm. No i co? No i jak mam je wyciągnąć w takim razie? Nakuję... No i jak mam w takim razie to zrobić? W ten sposób? Nie, no nie będę ranił tego owoca w ten sposób. Ja to robię po swojemu. Robi się coraz twardszy. Może chyba... O! Jest! Czuję się, jakbym był jaskiniowcem, który nagle odkrył nową rzecz. To jest nasiono, które przekroiłem. To jest to nasiono, ale ono dziwacznie wygląda. Pokazuję wam to. Musicie to zobaczyć. To nasiono wygląda jak orzech włoski. Zobaczcie. Tutaj dosłownie wygląda to jak jakiś mózg. Spróbuję to trochę wyciąć. O, to są te ziarna kakaowca, te sławne ziarna kakaowca, które można zaparzyć i zrobić z nich kakao. Ziaren się nie je, tak? Ale ja mogę je pociumkać chociaż, żeby poczuć ten smak. A czemu nie mogę ich jeść? One są lepsze niż miąższ. A, nie powiedziałem jak miąższ smakuje. W zasadzie on w ogóle nie smakuje. A to nie mogę jeść tych... Czekajcie, czy te ziarna są trujące?
Ziarna owocu kakaowca są jadalne i stanowią niezwykle wartościowy produkt żywnościowy, często określany mianem superfood. Nie słucham już waszych ulotek. Lepiej nie zjadaj nasion prosto z owocu. Zjadłem i były bardzo smaczne. I teraz wiecie co zrobię? Wykroję jeszcze ten miąższ, który tutaj jest. Tak się to prezentuje. Jak widzicie, w środku tego miąższu jest jeszcze resztka ziaren. Postaram się to zjeść. Jeśli chodzi o sam miąższ, mówię, na samym początku nie poczułem za dużo smaku. Może to była kwestia tego, że wziąłem też taki malutki fragment, który jeszcze trochę zakrawał o ten żółty miąższ. O, to się widzicie zaczęło tak utleniać. Tak jak jabłko to się zaczęło zachowywać, więc wydaje mi się, że też tutaj będę musiał to jakoś zabezpieczyć, żeby ten owoc się nie popsuł. Jem. Zobaczymy, czy teraz ten fragment będzie lepszy. Przepraszam. No tutaj już jest jakiś soczek nawet. Okej. No, pierwsza nutka była całkiem obiecująca, a teraz to trochę się zaczęło przekształcać w taką kwaśno-neutralną papkę. Czy ten miąższ się w ogóle je? Jaki jest sens jedzenia tego? Czy raczej się z niego coś przyrządza? Był taki kwaskowaty akcent na samym początku, ale wydawało mi się, jakby ten soczek, który sprawił, że trochę poczułem kwasu, nagle zniknął. Przewincie, jeśli nie chcecie patrzeć na to, co mam w mordzie. Sobie stuknijcie w telefon 2 razy. Plus 18 na filmie. Może teraz mam to popić. Czyli to była tylko sugestia mojej mamy, co tu jest. Ja myślałem, że ten owoc będzie tak niedobry, że będę musiał go popić czymś słodkim. Nie jest zły, ale smak jest... Ten miąższ sprawia wrażenie takiego, jakby on nie był do końca przeznaczony do jedzenia. Tak jakby można było go dodać do czegoś, jakby on był typowo jakimś aromatem. No bo sam miąższ jest dość biedny w smaku. Czuć faktycznie tam taki krótki wytrysk soku kwaśnego w pierwszym momencie, jak to gryziecie, ale potem to się przekształca w taką neutralną papkę bezsmakową. Mimo wszystko konsystencja jest całkiem znośna. Jak jecie niektóre owoce, dajmy na to jakąś mandarynkę, to często jest tak, że ten szkielet mandarynki po wypuszczeniu soku staje się takim, zalega trochę w ustach i nie jest do końca smaczny, nawet może się robić taki cierpki. W przypadku tego macie wrażenie, jakbyście po prostu gryźli sobie jakieś takie bloczki owocowe, takie miękkie bloczki. Ukroję sobie jeszcze jeden kawałek. Może w środku ten owoc będzie jeszcze ciekawszy, a może będzie bardziej gotowy do jedzenia. Jeśli ktoś naprawdę wyciąga takie ziarna z owocu, pracuje w taki sposób, że musi pobierać te ziarna, to ja nie wiem, jakim cudem on to robi. Przecież to się po prostu rozwala przy najmniejszym kontakcie. Ostatnia próba i przechodzę do wstępnej oceny, ale zobaczę jeszcze i najwyżej Wam albo dogram jeszcze ten fragment za kilka dni, ewentualnie napiszę Wam tutaj, czy próbowałem, czy nie próbowałem, czy coś się zmieniło. Z ręką na sercu. Gdyby nie napis na kartonie i gdybym nie zaglądał do tego małego notatnika, w którym są instrukcje odnośnie jedzenia i przechowywania owoców, za Chiny ludowe nie powiedziałbym, że to jest owoc kakaowca. Bardziej bym powiedział, że to jest jakiś tropikalny daktyl. Naprawdę. W ogóle mi to nie przypomina owocu kakaowca, chociaż no kształt teraz, jak sobie o tym myślę, jest trochę charakterystyczny, ale bardziej mi on przypomina ziarno kakao, a nie sam owoc. Jest on wielki. Nie sądziłem, że to jest aż tak duże. Środek już praktycznie tajemnic przede mną nie ma. Warstwy skórki, miąższu i tego, co jest w środku, czyli tych ziaren, które, tak jak widzicie, za każdym razem przecinam tylko w pół, odsłoniły już przed nami swoje wszystkie tajemnice. Więc wydaje mi się, że powinienem przejść do oceny, chociaż, tak jak mówię, najwyżej jeszcze ją poprawię następnego dnia. Ty, zobaczcie, co się dzieje. Ten owoc nawet jest w stanie robić krzywą wieżę w PiSie. Przeczy prawom fizyki. No, za to też, gdyby były punkty, to bym dał, ale nie ma. Ty, a gdzie jest moja lista? Całe życie miałem listę podkład. O, z tej strony! Możesz mnie nie straszyć? Zawsze byłaś tutaj pod myszką. Przechodzę do oceny. Kakaowiec. Jak z kakaowca może powstać kakao, kiedy w ogóle tu nie czuć kakao? Nie wiem. Wygląd. Owoc przepotężny. Prezentuje się naprawdę monumentalnie. Podoba mi się jego kolor, mimo tego, że może wydawać się dość
smutny, kasztanowy, elegancki, dostojny brąz. I bardzo podoba mi się to, że ma on też żłobki. W zasadzie nie żłobki, tylko takie żłobienia, takie rowki. Gdyby można było określić tego owoca mianem jakiegoś człowieka, to byłby po prostu dziadek wszystkich owoców. Jak widzicie, jest taki stary, dostojny, pomarszczony. Wszyscy dookoła w wiosce go szanują. No, co w środku, to każdy już widział. Nie jest to aż tak imponujące jak na zewnątrz, ale myślę, że za sam wygląd i za skalę, której nie spodziewałbym się, aż tutaj sobie jeszcze wydłubię tego ziomeczka. O, teraz to tak widać lepiej, zobaczcie. Teraz widać lepiej to ziarno troszeczkę. Tak ono się prezentuje. Ja je tutaj oczywiście przeciąłem, więc z drugiej strony ono jest już trochę rozwalone, ale... próbuję. Nie, no w ogóle nie pachnie. Bardzo mięciutkie. Jak najmniejszy orzeszek dosłownie się. Najmiększy. Jestem słaby w odgadywaniu smaków. Teraz jak wiem, że to jest owoc kakaowca, ziarno. Nie odgadłbym, że... Może jakaś tam nutka, może to placebo. Mimo wszystko, wracam do oceny. Za wygląd daję 8. Solidny owoc, ładny. Kolor być może troszeczkę wydaje się jesienny, ale myślę, że środek to rekompensuje. No i oczywiście struktura, kształt, te warstwy. Pięknie. Smak. No tutaj myślę, że ocenę dam trochę niższą. Jeśli miałbym oceniać całokształt, to na pewno ta ocena ziaren troszeczkę tutaj wywinduje moją ogólną, jakbyśmy to powiedzieli w postępu i roztropnie, wywindowywuje tę ocenę w górę, no bo sam miąższ, tak jak mówiłem, ma ten taki początkowy aspekt tego drobnego soczku, który jest trochę dziwny i nietypowy dla owocu, który w ogóle nie kojarzy się z kwaskowością, ale niech będzie, że jest tam jakaś drobna nutka kwaskowości, chociaż ona jest, tak jak mówię, bardzo krótka, mało intensywna i przemijająca. Natomiast same ziarna, to nie jest tak, że one są dobre w smaku, ale przyjemnie się je je. Przyjemnie się je. Myślę, że to jest ze względu na konsystencję, do której oczywiście zaraz przejdę, ale żeby nie było tak, że ten owoc dostanie jakąś niską ocenę ze względu na to, że nie był aż tak wyrazisty, nie chcę go ranić, bo to nie było tak, że on mi nie smakował. Nie było ani jednego momentu dzisiaj, żebym pomyślał sobie, że to jest niesmaczne. Ja z wiekiem już się chyba bardziej przyzwyczaiłem do takich łagodnych smaków i jestem chyba już gościem, który bardziej ceni sobie taki spokój, łagodne smaki, bez żadnych fajerwerków, więc myślę, że za to mogę dać 6. Konsystencja? Jeśli chodzi o obieranie owoca, nie jest to aż tak trudne. Sama skórka jest stosunkowo twarda, chociaż może to też jest kwestia tego, że owoc jest sam w sobie dość twardy. Tak jak mówię, powinienem go trochę więcej podtrzymać, ale... nie. Może później. Naprawdę dobre to pićko. Sam miąższ jest dość przyjemny, tak jak mówię. To nie jest tak, że on się rozpływa w ustach i po prostu w trakcie jedzenia go nagle znika. To byłoby, myślę, że najwygodniejsze. Ale ziarna są też miłe w jedzeniu. Myślę, że za konsystencję mógłbym dać 7. Przyjemny w przygotowywaniu. Nie ma tutaj elementów, które by pobrudziły mi biurko, rozpływały się, rozpryskiwałyby się. Mimo wszystko to nie jest tak, że to jest bardzo łatwe. Tak jak, nie wiem, jedlibyście mangostan i to wszystko samo wychodzi i po prostu zaprasza was do jedzenia. Tutaj to trochę się trzeba namęczyć, ale mówię, bierzcie mimo wszystko dystans na to, że nie jem go do końca chyba w 100% gotowego. Nie sądzę mimo wszystko, żeby się... Chociaż nie wiem. Przeczucie mi mówi, przeczucie człowieka, który zjadł już kilkadziesiąt różnych owoców, że to nie zmieniłoby się aż tak bardzo, ale za konsystencję daję 8. 8 plus 6 to jest 14, plus 8, 22. 22 punkty, 1 punkcik za ręką Buddy, które muszę przyznać, że no owoc pięknie wyglądał, ale ręka Buddy nadrabiała bardzo wyglądem. No co tutaj się dziwić, gość wyglądał dosłownie jak ręka jakiegoś kosmity. Także dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, mój kanał nie tylko bawi, ale również uczy. Jeśli do tej pory nie wiedzieliście, jak wygląda owoc kakaowca, albo jeśli nie mieliście okazji go próbować, no to po tym filmie nadal nie dostaliście okazji, żeby go spróbować, bo YouTube to nie jest miejsce, w którym mogę się dzielić z wami smakiem. Może w 2100 roku, jak już mnie nie będzie na tym świecie, będziecie sobie oglądać YouTube'a. Pewnie was też nie będzie na tym świecie. Wasze dzieci albo wnuki będą oglądać YouTube'a i wasz ulubiony YouTuber, a w zasadzie waszych dzieci czy wnuków będzie mówił: patrzcie, to owoc kakaowca! I będziecie czuć go przez swoje sensoryczne głośniki, które oprócz dźwięku będą wypuszczać też zapach. Tak się składa, że w takich czasach jeszcze nie żyjemy, być może za jakiś czas. Mimo wszystko, jeśli spodobał wam się odcinek, dowiedzieliście się czegoś albo po prostu miło spędziliście czas, przede wszystkim cieszę się,
ale możecie też zostawić lajka, ocenę. Dziękuję Wam za całą aktywność. Być może macie jeszcze jakieś owoce na celowniku. Jeśli tak, piszcie śmiało. Moja mama czyta komentarze, także tylko będę musiał ostrzec, żeby nie wydawała za dużo pieniędzy, bo wydaje mi się, że coś takiego nie mogło być taniego. Także muszę trochę ją uspokoić, żeby nie szalała za bardzo. Chociaż to jest pierwszy opening w tym roku, także to nie jest tak, że te owocowe openingi pojawiają się aż tak często. Nie przedłużam, tak jak mówię, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki Wam jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.